Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Prospero, a to jest Pauper Dojo. Witam Was w kolejnym odcinku. Widzę, że już tutaj jest z nami Łukasz jako pierwszy. Tak, chyba jesteś pierwszy. Słuchajcie, dzisiaj dla Was odcinek ekspercki. Ze mną jest dobrze Wam znany gość, który już w Pauper Dojo gościł. Jest to oczywiście współzałożyciel i prowadzący najlepszego pauperowego podcastu, magicowego najlepszego podcastu w Polsce, czyli Gra Magic Podcast, nasz mistrz Polski paupera, czyli oczywiście Filip Skórnicki, pseudonim Skóra, zwany też Islands in Front. Cześć Skóra, witam Cię bardzo serdecznie ponownie w Pauper Dojo. Dzień dobry, cześć. Dziękuję za to bardzo gorące powitanie. Dziękuję, bardzo ładne to było. I w Dojo jestem już to trzeci raz. Nie wiem, czy podchodzę pod rekordy, ale jeśli nie, to bardzo bym chciał. Tak, części od Ciebie byli oczywiście tylko prowadzący, ja, Kusza, Radomir, Chaczmen, ale tak, z gości jesteś tutaj po raz trzeci, więc jest mi szalenie miło, no wyrastasz na takiego naszego dodżowego eksperta, jeśli chodzi o tutaj tworzenie kontentu, no i ogólnie no, na naszej scenie magicowej jesteś osobą, która najwięcej tworzy, więc no jest mi tym bardziej miło, że znajdujesz czas i tutaj mnie po raz kolejny odwiedzasz. I ten odcinek, który dzisiaj wymyśliliśmy, myślę, że też będzie bardzo ciekawy. Poprzednie, w których uczestniczyłeś, cieszyły się największym powodzeniem potem w odtworzeniach na YouTubie. Zobaczymy, jak będzie z tym. No, ja się nie mogę doczekać, jak będziemy lecieć po kolei przez nasze tematy. A to przejęzyczenie moje początkowe, gdzie powiedziałem najlepszy pauperowy podcast, no kurczę, no też trzeba to przyznać, że dużo zaczęliście o tym pauperze opowiadać, ale to jest też ten podcast no, ogólnomagicowy, więc tam macie i oczywiście modernowe tematy inne, na które namawiam naszych pauperowych widzów, jeżeli jeszcze ktokolwiek, nie wiem, nie zna albo mało zna, to niech poznaje, niech wchodzi, bo te odcinki są naprawdę dobre. Zachęcam, nagrywamy co 2 tygodnie i to jest w ogóle świetne, jeśli nawet lubicie konkretnie paupera, to daje taki pogląd, co się w ogóle dzieje w grze Magic, bo u nas jest zawsze to, kto jest, nie wiem, mistrzem Europy, jeśli coś się zadziało, jakie są bany, co się dzieje, kto wygrywa, co się gra, jak są jakieś aferki, to też na przykład odcinek Tobiasz to frajer, polecam. Także generalnie to jest takie mega fajne podsumowanie raz na 2 tygodnie w takiej pigułce, no godzinnej, 1,5 godzinnej, co tam w magicowej trawie piszczy, więc fajnie, jak ktoś chce być na bieżąco i może rozważy gdzieś tam, może próbowanie jakichś innych formatów też. Ja zawsze słucham, więc polecam szczerze i wiem, co polecam. Pierwszy nasz temat na dzisiaj, taki chyba najgorętszy z zeszłego tygodnia, bo mamy za sobą kolejny Paupergedon. Lekko była cała ekipa z Polski, no oczywiście największy pauperowy turniej, jak to w serii Paupergedonów, 700 osób, bilety wyprzedane, więc no wielka uroczystość magicowo-pauperowa. Z Polski było łącznie kilkunastu graczy, 15, tak mi się wydaje, ale tak, trochę było, w tym oczywiście ty, Franek Sodek, z Warszawy jeszcze Kusza, nasz przedstawiciel Pauper Dojo, 2 dni walki, do Day 2 weszło 4 graczy, czyli bracia Myśliwiec, Tomasz i Radomir, też prezes, wiceprezes Stowarzyszenia Common Magic, Kusza wspomniany oraz Sodek, Tomasz Sodomirski. No i tu pytanie, a nie, Kusza prostuje, że Radomir nie wszedł do Day 2. A, to ja może się pospieszyłem w takim razie. I mogę od razu zadać pierwsze pytanie od Kuszy. Znalazł na dysku archiwalne zdjęcie skóry bez wąsa. Czy wróci jeszcze meta na gładką skórę? Tutaj myślę, że mam, nie wiem czy dobre, czy złe wieści dla fanów, natomiast myślę, że wąs zostanie z nami na dłużej. Przyjął się bardzo dobrze w moim ognisku domowym, jak również w społeczności. Także no znowu, dla niektórych może być to uciecha, dla niektórych może być to kryzys, natomiast ja chętnie te wąsate brzemię będę nosił. Razem z Adamem Małyszem, rozumiem, wy dwaj jesteście z tego znani. No i oczywiście panem Piłsudskim. No tak, to już taki wąs, który trząsł. No dobra. Dokładnie.
Ale wracając do Paupergedonu, no powiedz, jak twoje wrażenia, drugi twój Paupergedon w życiu, no i właśnie powiedz, co tam o tym turnieju myślisz? Tak, pojechaliśmy sobie naszym teamem Gra Magic Podcast i Sodek. Ostatnio graliśmy sobie trioski, tym razem triosków nie było niestety. Albo stety, bo jesteśmy nadal reigning mistrzami Paupergedona. Tak jak zwyciężyliśmy teraz, no to teraz nikt nam nie mógł tytułu zabrać. Więc dopiero aż będzie kolejny, no to jesteśmy aktualnymi mistrzami. No i A przyjechaliśmy... wiadomo, jak to będzie? W sensie, że tak zapytam, trio będzie w Rzymie, czy właśnie Nie mam tak pojęcia. trochę? Nie ma. No Nie mam dobra. totalnie pojęcia. Będzie, to chętnie zagram. Możliwe, że nie będzie, bo wiesz co, bo teraz, teraz na najbliższym będzie przecież ten tam TTP coś tam, Invitational Player of the Year, który też zresztą gram, bo mam kwalifikacje. A poza tym będą chyba jakieś side eventy, więc wydaje mi się, że nie ma miejsca na trio. Możliwe, że będzie dopiero faktycznie na następnym Rzymie czy coś. Tak też Kusza nam pisze na czacie, że w listopadzie dopiero, czyli no cały rok jesteście mistrzami. No, brawo, Tak to bywa, tak to bywa. Dopiero jak będzie jakieś tam na następne będzie podsumowanie, tak jak ostatnio na Pauper Wave'ie, no to myślę, że tam bardzo ładnie wspomną tutaj o reigning mistrzach. No i tym razem przyjechaliśmy grając tą samą strategią. Udało mi się przekonać obydwu teammateów, żeby grali talią Monoblue Wróżki, talią, którą cisnę od tam nie wiem 3 miesięcy, czy ile to tam jest. I graliśmy, ja z Frankiem graliśmy tą samą 75. Sodek, prawda, musiał się wyłamać, zmienił jedną kartę Magic, która miała minimalny wpływ na performance, ale wiadomo, jest swój akcencik osobisty. Sodek też tak mówi, że to minimalny, czy mówi teraz, że tak, to kluczowe było? Nie. On wie, że jest minimalny. Jakby to tam go sam sajdował tę inną kartę może 3 razy czy coś na 15 rund czy ileś. Więc generalnie ja z Frankiem skończyliśmy naszą przygodę na day one, a ze względu na to, że chcieliśmy pojechać bezurlopowo, no to wracaliśmy w niedzielę i ten side event to był bardzo długi Swiss, tam 8-rundowy i po prostu nie spinało nam się, żeby móc grać ten event, więc po prostu przebibaliśmy niedzielę, więc tyle co w sobotę to pograliśmy, a Sodek z sukcesami do day 2, kończąc bardzo wysoko, bo w top 32 nawet tam 2 była z przodu, bodaj miejsce 23, także świetny wynik. Tak, też mi się wydaje, że 23 miejsce było ostatecznie. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik tu u Sodka. Zresztą jak przyjeżdżaliśmy, to ja mu mówiłem, że w kościach czuję, że dobrze mu pójdzie, no bo wróżki to jest taki deck. Wielokrotnie o tym mówiłem i cały czas mówię, że najlepszym graczem wróżek będzie po prostu najlepszy gracz i jak Javier Dominguez by zaczął grać wróżkami, to grałby lepiej ode mnie zawsze. No i Sodek jako gracz, prawda, kalibru proturowego, no to nie miałem złudzeń, że dając mu wystarczający moment, żeby się rozgrzał i już wiedział, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o samą talię, no to będzie szmącił. Zresztą ja sam talię wziąłem na aferę. To nie jest tak, że sam prowadziłem hard testing i prawda, jestem wróżkarzem od nie wiadomo kiedy, tylko też wróżkarzem stałem się przez przypadek. Więc co chyba tylko tym bardziej pokazuje, że wróżki to jest deck, że można się doktoryzować i lepiej niż nie, ale tak naprawdę to się sprowadza do fundamentów i wtedy to byłem ja, teraz to był Sodek, następnym razem to będzie może jeszcze ktoś inny, kto uzna, a właściwie to czemu nie. Tak, i tam Sodkowi naprawdę poszło dobrze i chyba procenty zdecydowały o tym, że to jednak nie było top 16 nawet, bo liczba punktów to w tym top 16 z taką samą liczbą punktów ludzie byli. Tylko procenty się zdecydowały, że był trochę niżej, więc naprawdę wynik zacny. No ale właśnie, ty z Frankiem nie zrobiliście day 2 i tu można by tak powiedzieć, słabo, co się stało? To ja tutaj zaznaczę i jeśli są tutaj nasi słuchacze Gra Magic Podcast, to wiedzą, że my nigdy nie traktujemy czegoś takiego na wyjazdach międzynarodowych, że day 2 to nigdy nie jest given, to nie jest pewniak. Day 2 to jest cel. Jeśli jest day 2, to jest cel osiągnięty, ale to nie jest, my nie zakładamy, że on będzie. No i to wynika z bardzo prostej rzeczy. Day 2 to jest zazwyczaj win ratio na poziomie około 60-70%, no bo jak liczymy powiedzmy 8 czy 9 rund,
No i wynik zazwyczaj to jest powiedzmy 6-2 na przykład, nie? Czy w tych Czy rejonach. no minimalnie 5-2, tak, tak. No akurat na Gedonie 5-2, prawda? No to wygrać 5 z 7 rund, no to jest dosłownie 70% win ratio. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Więc bardzo łatwe jest, żeby noga się powinęła i żeby ta trzecia przegrana wpadła po drodze. I no i tak, no i się noga powinęła troszkę. Tutaj nie jestem bez winy. To było powypadkowa paru różnych rzeczy. Przegrałem na 2 dobre, powiedzmy, dobre meczapy, bo 2 razy na Glee, z czego GB jeszcze w ogóle, bez Chrysalisa. Natomiast moi przeciwnicy, tak się stało, że byli teammate'ami i obydwaj grali Suffocating Fumes. To nie jest karta, która była na mojej liście. Nie była na mojej liście i to bardzo dużo zmienia. Bo kiedy gram na GB, to wiem, że gram wokół Sandstorma, czyli masóweczka w kombacie i Drown, masóweczka w ich main phase. Więc nie jestem, moje play patterny nie są przygotowane do tego na przykład, że wejdzie masówka w upkeepie, tak? Czy w endstepie, czy coś, nie? Albo na przykład, że jak atakuję, to wiem, że spellsaterka zawsze kontruje masówkę Sandstorma. No ale już niekoniecznie Fumesy. No i tak się złożyło, że ta karta mnie dosyć mocno pokarała. Oczywiście nie chcę mówić, bo to też bardzo łatwo jest wpaść tę pułapkę. Nie chcę podsumowywać 2 pełnych meczy, prawdopodobnie 6 gier, do tego, że istniała jedna sztuka karty Suffocating Fumes. Po prostu raz się naciąłem u jednego przeciwnika, raz się naciąłem u drugiego przeciwnika. To są 2 gry, powiedzmy z 6. Ale generalnie im dłużej gram wróżkami, im dłużej rozmawiam z ludźmi, z którymi mogę o tych wróżkach rozmawiać, na przykład Franek czy Sodek, ta myśl wróżkowa cały czas się rozwija. I może tego nie widać, bo jak się spojrzy na listę, ta akurat, którą graliśmy jest, ja powiem, dosyć rewolucyjna, jak na wróżki, ale to jak się sideboardować, takie rzeczy priorytetyzować, bardzo się płynnie zmienia. Przeszedłem z snap jest git na snap jest średni, ale przynajmniej jest dobry na Glee, właściwie te snapy nawet na Glee się. Ale to trwało, prawda, ligi, to trwało tygodnie, żeby dojść do tych wniosków i to zrozumieć, nie? Tak samo Off One Mind, jak spojrzycie na mój cheat sheet, po mistrzostwach Polski Off One Mind leciał w sztukach 3-4 regularnie, potem bardziej 2, a teraz bardziej 1? I to też się zmienia, prawda? Bo ja zaczynam zauważać, na czym te gry polegają i ja też się tego uczę, ale gra Magic jest po prostu bardzo trudna i skomplikowana i czasem ciężko jest zmienić pewne paradygmaty i zrozumieć, że gry trochę polegają na czymś innym. Więc ten performance, skończyłem 4-3, no więc w pewnym sensie win decydował o day 2 w tę stronę lub w tę stronę i no właśnie, jakbym zrobił 5-2, to byłoby no super, day 2. Zrobiłem 4-3, no kaszana, nie zrobiłeś day 2. A mówimy o jednym meczu, tak naprawdę, nie? Tak, i właśnie chciałbym tutaj się odnieść do tego win ratio, które przywołałeś i zacytować słowa z waszego ostatniego podcastu, do którego zaprosiliście no, bardzo znanego i dobrego gracza. Waszym gościem był Barczek i on powiedział właśnie coś takiego, że najlepsi gracze na turniejach, czy ogólnie w swojej karierze, takiej w ciągu roku, osiągają no tak win ratio na poziomie 60-65%. To już jest bardzo dobrze, to im daje właśnie wyniki na dużych turniejach, kwalifikacje, na te najważniejsze turnieje, a jak wiemy Barczek się dostał na Pro Toura teraz. Tak? Ja Zgadza też się. w tej nomenklaturze jestem trochę z boku, więc obserwuję, on jest, można powiedzieć, jednym z tych najlepszych graczy i tak powiedział, no słuchajcie, 65-70% to już są kosmiczne wyniki, i to jest tylko tak właśnie w Magicu. Jakbyście obejrzeli tenisistów, którzy mają taki poziom wygrywania na turniejach, na olimpiadzie, nie wiem, drużyny piłkarskie, to byłyby słabe wyniki. Więc właśnie no, jest ten aspekt, który jest trochę poza naszą kontrolą. Nie da się tak wyszkolić, nie można być tak dobrym w tę grę, żeby mieć zwycięstwa na poziomie 90%, to jest niemożliwe. To, co możemy zrobić, no to właśnie osiągnąć bliżej tych 65-70 i z tym się trzeba pogodzić, czyli trzeba po prostu tych meczy zagrać dużo, tych turniejów Właśnie. zagrać dużo. To jest trochę jak poker. Trochę nie ma znaczenia, czy wygrałeś turniej pokera. Pytanie, czy na przestrzeni roku jesteś na plus, czy na minus. Bo to, że przegrałeś teraz turniej,
i wkopałeś 10 koła, nie ma znaczenia, jeśli na przestrzeni innych jesteś +2, +2, +2, +2 i finalnie jesteś +30. I Magic jest trochę podobny, tyle że to już tak, no na to oczywiście nie mamy wpływu, ale w idealnym świecie rozłożylibyśmy sobie te winy w wygodny sposób. Na przykład jeśli wygrywasz, powiedzmy w tej matematyce wygrywasz 600 meczy na 1000 meczy, no to chciałbyś to rozłożyć tak, że czasem robisz 0,5, a czasem robisz 10-0. Że albo nic nie wygrywasz, albo wychodzisz z trofeum. A niestety w praktyce to wychodzi tak, że kończysz turniej 9-6, masz figę z makiem, no win ratio jest pozytywne, win ratio jest bardzo dobre, ale z niczym nie wychodzisz tak naprawdę. Lepiej zrobić 11-2, a czasem zrobić 2-6, ale na to już oczywiście wpływu nie ma. Natomiast to, co jeszcze mogę radzić właśnie graczom, to jest to po pierwsze, żeby patrzeć na ten szerszy obrazek, a po drugie, żeby nie przywiązywać własnej wartości trochę do wyników, przez to, że właśnie one czasem mogą być takie rozstrzelone. Gdybym ja miał teraz mieć niskie poczucie własnej wartości przez brak day 2, to nie byłaby gra dla mnie. Ale też odwrotnie, gra Magic bardzo tego dobrze uczy. Bardzo dobrze uczy pokory i bardzo dobrze uczy radzenia sobie z porażkami, bo po prostu one na naszej drodze będą często. A szczególnie, kiedy poczuje się smak zwycięstwa. Trzeba umieć jakby to zwycięstwo, to po prostu przyjąć to z pokorą i z zadowoleniem, oczywiście z pewnością siebie, zasłużone, ale nie traktować to jako pewniaczek zawsze. Tak? Tak, a z kolei z porażek wyciągać jakieś wnioski pod tytułem dlaczego przegrałem, czy to był mój błąd, czy mogłem coś zrobić lepiej, czy czegoś nie powtórzę na przyszłość i już pójdzie mi po prostu lepiej. No więc Skóra 4-3 swoją nową listą, w której rzeczywiście pojawiły się rzeczy, no tak jak to nazwałeś, rewolucyjne. No, ludzie tym nie grali, poza jakimiś eksperymentami w LGS-ach, może gdzieś tam w ligach, to no, nie widziałem, żeby ktoś komentował, tak, to jest właśnie aktualnie najlepsza lista, tym grajcie, to robi wróżkarz, który chce mieć wyniki. Tymczasem ty po tym Gedonie, jak cię zapytałem, jesteś przekonany dalej, że to jest właśnie ta najlepsza lista, rozumiem, będziesz tym grał, pewnie zawsze jakieś szlify jeszcze będą. Ja proponuję to pokazać i po prostu zacznijmy mówić o konkretach. A więc proszę. Tak, nie, jeszcze. Ostatni komentarz do Gedona, bo chciałem tylko, lista może już wisieć co prawda, ale chciałem jeszcze porozmawiać o aspekcie społecznym. Wiem, że false start, ale nie chciałbym tego pominąć. Zostałem tak ciepło przyjęty na Gedonie jako osoba, że nie ma na to słów, naprawdę. Mam wrażenie, że po prostu na przestrzeni 2 weekendów stałem się kimś w tej społeczności i nie tyle, że już ktoś wie, kim jestem, ale ja dosłownie podpisałem chyba 20 kart, zrobiłem sobie, wiesz, tuzin zdjęć z ludźmi. Ludzie podchodzili i widziałem, że stresują się podchodząc. Prosili o zdjęcie. Jakieś tam, naprawdę to było tak urocze. Widzieli, że jak oglądam ich mecze, to już tam trochę inaczej patrzyli. Czasem specjalnie odchodziłem, żeby się nie stresowali. Ale to było naprawdę coś. I jakby, to prawda, dołożyłem do tego też osobistą cegiełkę, bo poza tym, że oczywiście miałem te świetne wyniki, to pociągnąłem dalej temat i cisnąłem na YouTubie i regularnie mój content w języku angielskim o Pauperze. I to już jest coś. Pojawia się na grupkach, na Redditach, no i na moim YouTubie właśnie, gdzie traktuję Pauper bardzo tak analitycznie, tak kompetytywnie, na wysokim poziomie, czyli tam nie bruję tam, nie wiem, wróżek bez landów, bo da się zrobić te 2 killa, bo coś tam, tylko prawda, jest to high level gaming i analizowanie decyzji po decyzji, ale na to jest popyt i ludzie to lubią i teraz mnie rozpoznają. Dostałem jakiś tam, nie wiem, chleb, no to wiadomo, highlight, ale też ja. No, chleb widziałem. Jest taka gazetka, możecie ją za darmo ściągnąć z PDF-a, to się nazywa Teachings for Teachings i to za darmo, jak wygooglacie sobie, to będzie PDF-ik i dostałem papierową kopię, oni rozdawali na Gedonie właśnie. Jest tutaj również mój artykuł, który pisałem dla nich. Nice. Także jest również tutaj spoiler, jaką nutę miałbym jako wrestler, ale to było bardzo proste pytanie, bo ja to już wiem od 10 lat.
Więc czat, jak chce, może robić beciki, jaka to byłaby nutka, czy w którą stronę w ogóle. W sensie Ja jako bym wrestler, chętnie- jako wchodzący na ring, tak? Jakbyś Dokładnie tak. Dokładnie. Przy jakiej nucie, dobra, proszę czat o propozycję, przy jakiej nucie Skóra by wchodził na ring, zobaczymy, czy traficie. Potem, jakbym zapomniał, to powiedzcie, koniecznie wkleję link do czatu. Więc tylko chciałem dopowiedzieć, że naprawdę ten element społeczny mi mega dużo dał, bo nagle czułem, że to nie jest tylko granie w Magic i teraz trochę, czy wygram, czy przegram, ja partycypuję w tym evencie. I to jest super. To jest naprawdę super. Plus ludzie podchodzili i mi mówili, gram twoją listą, zrobiłem pierwszy raz day 2. I mi po prostu serce rośnie, prawda? Wiesz, wspieram cię na Metafaju, wszystko czytam, super robotę robisz, nie? To jest uskrzydla człowieka naprawdę. Naprawdę. A czy czułeś dumę patrząc na po prostu liczbę tych wróżek, bo to chyba też można uznać, że to jest jak najbardziej twój efekt, to, że założyłeś, prowadzisz ten Discord wróżkowy, na którym jest już masa, tłum ludzi, tam jest 400. kilkaset osób. Tak, No jest 400 osób, więc też kto jeszcze nie dołączył, śmiało możecie, tam się po prostu o wróżkach rozmawia na wszystkie możliwe sposoby i tematy. No jest właśnie Metafi, twój kanał, do którego można też dołączyć i tam wiele pożytecznych treści przeczytać. No i patrząc na statystyki Gedonu, chyba pierwszy raz było tak, że mono wróżek było więcej niż kuldoty? Czy ja dobrze gdzieś widziałem taką statystykę? I ja tutaj jeszcze szybko podeślę link to jest publiczny Discord wróżkowy, gdzie tam się udzielam, bo jak może kojarzycie, mam chorobę, którą jest odpisywanie wszystkim zawsze. Natomiast, więc jak chcecie zadać pytanie, to jestem. Ferisów było, w ogóle mój bet był taki, że to będzie największy bludek, czyli że przebije Terrora, bo wchodząc w tamten Gedon poprzedni, to Terror był na pierwszym miejscu. No i tak się stało, wróżki przebiły Terrora, ale właśnie nie dość, że przebiły Terrora jako najlepszy czy najpopularniejszy bludek, to jeszcze przebiły, tak jak powiedziałeś, Kuldotę. Affinity chyba też? Nie dam sobie ręki uciąć, ale to było w sensie... No było ich bardzo dużo. Bardzo dużo. Tak, no i czułeś dumę? No, tak. Nice. I za to dziękuję, albo przepraszam, wiadomo, zależy kogo, bo naprawdę tyle, co dostałem wiadomości, szczególnie w tym okresie pogedonowym, poprzednim. O Jezu, 3 razy na ligę Monoblue wróżki. Ale ja wtedy mówiłem spokojnie, dajcie im się wyszaleć 2 tygodnie, win ratio spadnie i zostawią deck. I to się akurat sprawdziło, bo ludzie zobaczyli, że nie da się tym wygrywać. Ale nie wróciło do normy, nie wróciło do poziomu sprzed. Jakby wróżki to już są... Ja regularnie prowadzę lobbying zawróżkowy, więc myślę, że to już może się nie zmienić. No dobra, to proponuję w takim razie przeskoczyć i pokazać, jaka jest teraz ta najgorętsza lista, którą team Skóra Franek uważa właśnie za optymalny. Proszę bardzo. To, co się zmieniło. Prezentuj, Skóra. Tak. Jest to lista, którą przygotowałem właśnie na lekko, z bardzo dużymi rozkminami z Frankiem. Sodek był pilotem, ale raczej tam dużo wkładu merytorycznego nie było na początku, bo sam nie wiedział bardzo długo, czym zagra, plus miał maraton w ogóle turnieju, więc nie miał czasu na to. 18 lądów to jest akurat stabilnie, ale zresztą dużo jest stabilnie, bo to dużo jest tych samych rzeczy. Powiem o różnicach. Jest o tym dedykowany również filmik na YouTubie, więc zachęcam. Po pierwsze 3 Brain Barrow Intrudery, nie 4. Skąd decyzja? Brain Barrow, oczywiście tutaj słyszę głosy, ale to przecież banger na Kuldotę. Na co ja powiem? Zgadza się, kolego, zgadza się. Ale Kuldota to jest na tyle dobry matchup, że uznałem, że mogę przyciąć kartę, która jest kiepska na Affinity, kiepska na Giant Wildfire'a, kiepska na Glee, bo ja wielokrotnie z moich ust padało określenie Winners Metagame, szczególnie właśnie na moim Discordzie, ale też na Discordzie polskim. Winners Metagame. I po prostu to jest karta, która jest średnia w Winners Metagame. I ja wiem, że według statystyk Kirblinksiego Monoblue ma 45% na Kuldotę, ale ja nie. Ja na Kuldotę jeszcze nie przegrałem, w tym też na Gedonie, też grałem tą wersją, 3 intrudery, nie ma problemu. Ja nawet nie wiem, czy naprawdę, czy na Kuldotę przegrałem, Monoblue, czy w ligach, czy no może zaraz.
Więc uznałem, to po co mi ten slocik, jak i tak jest git. Stąd No i 3 pytanie intrudery. właśnie, na ile też strategia pod tytułem nawet jak przegram game one, bo mi zabraknie tego intrudera, to po sajdzie już się pokonać nie dam, tak? Tam jest ten 4. intruder w razie czego, tam są hydroblasty, więc rozumiem, że po sideboardzie to już się w ogóle czujesz pewny na cooldownie. I tak i nie, bo jak dołożę intrudera, to meczuję to, co każdy i tak grał wcześniej, no plus 4 hydro. Ale zazwyczaj ludzie grają albo 6 blastów, albo jeszcze 2 kogórki. Więc ja jestem i tak net minus 2 karty na kuldotę, ale to jest świadoma decyzja. Kropka, to jest świadoma decyzja. To jest po prostu. Ja wiem, że tak jest i tak po prostu decyduję Poradzisz się sobie. zrobić. Przy czym, oczywiście, jak tłumaczę moją logikę, to można jej użyć na swoją korzyść, w sensie do swoich potrzeb. Typu, ja gram, na przykład, nie wiem, ja nie umiem wygrywać na kuldotę, albo chcę mieć pewność, że wygram, a mam dużo kuldot, to ja wrzucę 4 do maina plus 1 kogórka do maina. No spoko, no to zrób tak. Przecież ja ci nie zabronię. Właśnie dlatego kluczowa jest logika, bo wtedy można jej użyć tak jak potrzeba, bo ona jest plastyczna, a nie same wybory, prawda? Więc jak wiadomo, czemu tak zrobiłem, można to wykorzystać do swoich osobistych potrzeb, prawda? No ja gram tą listą, bo ja gram tą listą, ale nie znam met lokalnych ludzi, nie wiem co oni myślą, nie wiem jak oni grają, nie wiem na co oni grają, prawda? Więc te 3 intrudery, dalej 2 snare masterki, na Gedonie grałem 4, bo na triosach grałem Forspike'iem i bardzo chciałem nim nie grać, więc były 4 sprite'ki. Potem znowuż na Mistrzostwach Polski grałem 2 snare masterki, bo to było za 4 to za dużo, ale tu już się pojawiły 2 Strixy. I to jest ta sowa, swoją drogą to sowy głównie podpisywałem na Gedonie. I sowa jest tutaj takim punkcikiem, no nie powiem zapalnym, ale ciekawym. No bo to nie jest human, to nie jest wróżka i to jest taki główny argument, prawda? I ja się zgadzam. Bo to ludzie bardzo często dają mi kontrargumenty i to rada ode mnie. Jak chcecie z kimś dyskutować, nie mówcie, co karta ma napisane. Bo my to wiadomo, co ma karta napisane. Ja wiem, że to nie jest human i nie jest wróżka. Ja wiem. Ale pytanie, co w związku z tym? No i właśnie, to, że to nie jest human, to nie jest problem jako taki, bo na potrzeby Off-One Minda liczy się, jakoby była wróżką. Więc gdyby to była Snare Masterka, pod Off-One Mind count nie ma znaczenia. Nie jest to wróżka. I to jest legit zarzut. Ale to jest legit zarzut tylko jeśli w tym slocie byłaby wróżka. A to jest takie implicit założenie, które niekoniecznie jest prawdziwe. Bo tak naprawdę ta Strixa jest za 4. Brain Barrow Intrudera, więc to nie byłaby wróżka in the first place i za Interaction Piece, a nie 3. sprite'kę. Więc to nie jest tak naprawdę nie gram ekstra wróżki, tylko ja gram ekstra stwora, który lata, kropka. Jakby to, że to mogła być wróżka, nigdy nie było opcją. Jakby. Jeśli, ma to sens, co Tak, mówię? właśnie, ale to chciałem Cię dopytać, no bo teoretycznie można by argumentować, że po prostu Snare Master Sprite jest lepszy i takie opinie były, że tak naprawdę zmieścimy sobie najpierw 4 Snare Master Sprite, a dopiero jak będziemy chcieli 5. podobny efekt, to zaczniemy rozważać, co uciąć pod tą sowę. Tymczasem postawiłeś wyżej sowę nad Snare Masterką. Tak, to jest znaczy to jest legit kontra, więc teraz znowu, nie chcę używać takiego określenia, no wbrew pozorom, ale rozważałem to. Jakby te opcje były rozważane. To, że to nie jest wróżka, to, że to mogła być wróżka i tak dalej. To wszystko było przemyślane i logika jest taka, i to hear me out, bo to może być, jak dobrze to ujmę, to nie będzie skomplikowane, ale może będzie. Jak dodajemy karty do deku, to możemy dodać redundancy, czyli karty, które robią więcej tego samego. Na przykład tak jak Nullify jest kolejnym counterspellem, czy powiedzmy 8 ninja, bo chcemy mieć 8 tego typu efektów, prawda? Gdybym dodał 9, to byłby 9 ninja, dodaję redundancy. Ale są też karty, które nie dodają redundancy, tylko dodają dodatkowe jeszcze coś, czego deck nie robił. Na przykład Snare Masterka, kiedy jej nie było, bo nagle mamy na stworze removal, w dużym cudzysłowie, prawda? Czy tak samo 2 snapy to dodają angle gry w obliczu braku tych snapów. I teraz ja sobie tak myślałem.
Fajnie, że Snare Master Sprite dodaje mi ten angle dodatkowy, tę oś, ale trzeci Snare Master, czwarty Snare Master, to już to jest zbędne, bo Snare Master, ja tak naprawdę używam jego umiejętności raz na ileś gier, w grach, które są w mid to late game'ie, ale tak naprawdę w większości gier to jest latający one drop w pierwszej, który się zmienia w ninja. Tak naprawdę. Więc tu wchodzi tak zwane diminishing returns, tak? Te marginalne przyrosty wartości kolejnej sprite'ki były coraz mniejsze z kolejnymi ilościami sprite'ki. Więc pomyślałem sobie, jeśli trzecia i czwarta sprite'ka mało dodaje ekstra do deku, to czy jest karta, którą mogę dodać, żeby właśnie marginalnie pierwsza kopia tej innej karty dała więcej niż trzecia kopia sprite'ki. No i tutaj była właśnie rozkminka i trafiłem właśnie na Strixę. Bo w grach, kiedy to jest one drop w ninja, to jest to samo, mamy base level pokryty, ale tak jak Snare Master pokrywa mid to late game, Strixa pokrywa early to mid game. Fajnie, dodatkowy angle. Dodatkowo Strixa pokrywa late game w znaczeniu, że w turze 6 mogę z bomby coś tapnąć i nie tracę reszty many. Super. Plus jeszcze dodatkowe unikalne utility, czyli to cyklowanie, chociaż to powiedzmy jest minimalnie ważne. Więc w skrócie jeszcze raz, to jest dodanie dodatkowej, tak naprawdę półtorej osi tego, co deck jest w stanie zrobić, wobec tego, co by robił, gdyby to były dodatkowe sprite'ki. Czy to ma sens? Dla mnie to jest zrozumiałe, ma to sens jak najbardziej. Pytanie, czy nam jeszcze trochę więcej o tej sowie opowiesz, bo jestem ciekaw, na ile jak dostrzegłeś, że ona robi podobne, ale trochę inne rzeczy niż Snare Master Sprite, to się potem z teorii przekuło w praktykę i to dawało więcej, zwłaszcza w tym early game, nawet jeżeli, nie wiem, zagrywałeś w turze pierwszej teoretycznie w pusty stół oponenta albo w land oponenta, to też się przydawało tapnąć mu tego landa albo coś innego niż stwora. No i ta druga umiejętność również pytanie, jak często ci się przydawała? Strixa, ja bym chciał grać 3. Strixa była świetna. Świetna, naprawdę. Generalnie to się w ogóle to jest taka karta i to też Tips and Tricks, to jest stwór, który bardzo chętnie się sandbaguje, czyli trzyma się w ręce i nie dogrywa, bo można. To jest do takich play patternów, że stwór atak tata, Strixa siedzi w ręce, kiedy przeciwnik zasadza tam Jewel Thiefa czy Ogre of Bola, to my wtedy Strixa, która mogła być zagrana od 2 tur, ale nie była, bo robię Strixunia, tu tapuję, tuba, ekstra karta i 2 damage'a, Strixa siedzi w stole i to było mega przydatne. Tapowanie lądów raczej nie, tapowanie tam treasurów nie, to jest generalnie tap target creature, ale było bardzo przydatne, a cycling również w tych takich grach typu Awka, typu Jund Wildfire świetna jest w tych mid to late game'ach, bo ty wiesz na przykład, że po 6. landzie więcej ich nie musisz dogrywać, ale też spokojnie, w sensie ten deck lubi mieć 4. ląd, 5. ląd, 6. ląd. Nie sandbagujcie 3. ląda już na ręce. Ale no naprawdę, ta Strixa gigantycznie dowoziła, plus prawda, cały czas spełnia ten warunek minimum, czyli gra do głównego planu z ninją, więc Strixa jest super. Ja sam się nie dałem przekonać do Strixy, ale to głównie dlatego, że nie miałem czasu testować każdego potencjalnego one-dropa, a argumenty, które słyszałem to, no bo setupniesz blokera. I to był koniec dyskusji. No to sam setupnij blokera. No. W sensie tam, to musiało być trochę więcej po prostu tego, tak? Ale jak zbierzemy te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, marginal utility, osie interakcji i to wszystko do kupy sprawia, że to jest naprawdę banger. Super. No to mnie to cieszy. Sowa mi się zawsze podobała. Perspektywa jakby tego, że nie musimy dopłacać 2 za to tapnięcie tego, co jest Snare Master Sprite, tylko sobie trzymamy na Counterspella, czy na Snapa, czy na coś innego.
Jakby ja to kupuję, będzie testowane w takim razie też spoiler, pewnie taka lista będzie już od następnego czwartku w centrum MTG do wypożyczania na pauperku w czwartki, więc kto będzie też przekonany i chciał przetestować, jak sowy działają, to zapraszamy. Jadąc dalej, co nowego takiego, które weszło i uważałeś, że to jest banger właśnie? To już zostało parę rzeczy. Po pierwsze, znaczy już po trzecie, po Strixach i Intruderze, 2 snapy versus popularne 4. Snapy są średnie. Snapy, tak jak już powiedziałem, są słabe w Winners Metagame i tak naprawdę są również średnie nawet na Glee, bo słabe na Kuldota, Affinity, Gentle Fire, a na Glee są jeszcze o tyle słabe, że to jest jedyna karta, która wchodzi w niekorzystną interakcję z kartą Tami of Safekeeping, którą normalnie olewamy. Mamy wywalone wiadomo co na kartę Tami of Safekeeping, a ta karta mówi, a może byśmy włączyli im ten safekeeping dla fana, a czemu by nie? I to jest problem, bo ta karta kosztuje 0, chyba że nie. Bo ona kosztuje 2. I kiedy ona będzie kosztowała 0? Jak zadziała. Czyli jak walczymy snapem, to jak zadziała, to będzie kosztowała 0. Tyle, że ja muszę w upfront koszcie poświęcić 2. To jest bardzo dużo many. Szczególnie na deck, który operuje właśnie, tak jak mówię, kartą Tami of Safekeeping i tak ją ma G1. A G2 i G3 gra nie rozgrywa się o Broodscale'a, który ma się kombić. Rozgrywa się bardziej o Broodscale'a, który jest chłopem i o masówki, o interakcje, o dobieranie kart. Snap nic nie robi. Plus jest liability, jeśli sami chcemy sobie snapować stwory. I tu są dwa, co prawda Hivement już idzie do przodu, TSP Jędrek zrobił top 8 challenge'a grając 0 snapów, 4 sowy. Ja wiem, znaczy w ogóle, i już o tym wspominałem wielokrotnie, wielki plus lub minus tego, że takie osoby jak ja przychodzą do formatu, to jest to, że mamy zerowy bagaż sentymentalny i po prostu możemy ucinać karty, które się zawsze grało, albo każdy lubił, albo no bo jak to tak bez tego. No dla mnie to są po prostu kolejne karty, nie? Oczywiście ja już sobie wyrabiam sentyment, niestety, ale to wiesz, no snap, no, jak jest paszkwil, to ucinam, a nie no ale hopy, wiesz co ten snap robi? Wiem. Naprawdę wiem. Tak. Naprawdę wiem. No i coś, że trzeba powiedzieć, że taki właśnie build to jest proces. Ja czytałem twój guide, czyli Snapless Fey, gdzie pomysł na to, żeby w ogóle nie grać snapów był już wcześniej, było jakieś testowanie, teraz jest powrót do 2. Może być tak, że za jakiś czas, rozumiem, te snapy znikną, jednak przekonasz się do czegoś lepszego. Wydaje mi się, nawet taką opinię wyraził Sodek, że on też uważa, że to jest słaba karta w tym deku. No i właśnie to upolowanie wróżkarza, który próbuje coś zesnapować, żeby nie wiem, czy poświęcić w odpowiedzi, czy mu zniszczyć i tak naprawdę zostaje z zatapowaną maną bez efektu, to jest największy ból, więc też się z tym zgadzam. No i po prostu ja nie mam takiej odwagi, żeby takie snapy wywalić. Patrzę, skopiuję i będę próbował się nauczyć grać bez tego. Więc fajnie. Pamiętasz, jak wątpiłeś w kartę Dispel i musiałeś się dowiedzieć? No, dokładnie. To słuchaj, nie ma problemu. Ja też nie każę ludziom mnie słuchać. Ja się siebie słucham i kto chce mnie słuchać, to mnie słucha. Ale zachęcam serdecznie, żeby spróbować i potem zmienić zdanie, tak jak ty, do Dispela. Tak, to ja powiem, to 3 kroki właśnie mam, jakby podążają za skórą. Pierwszy krok już wykonany, no to jest oczywiście Dispel, tak, gram i jakby doceniam. Drugi, który już widzę, chyba muszę wykonać, to jest brak spell pierce'ów i to jest moje pytanie. Trzeci będzie pewnie snap, ale to teraz ten drugi. Gdzie zniknęły spell pierce'y? No, jakiś czas temu grałeś for spike'i, for spike'i dopłać 1, to nie ma sensu, ale spell pierce'y były, a teraz nie ma i spell pierce'ów, no. Tak, generalnie jeśli słuchacie mojego kontentu, to wiecie, jeśli nie, to powiem. Generalnie według mnie problem wróżek w przeszłości był taki, że ludzie grali tym deckiem trochę taką cheeserką, mutageniki, o nie zblokowałeś, ojej, to dopalę cię za 4 i tego typu efekty. I ten deck
miał taki problem, że musiały się te puzzle ułożyć. Jeśli się nie ułożyły, to miałeś rozdania, że z czuba idzie ci mutagenic, a potem znowu ci idzie bone splitter, a potem ci dopiero idzie Spire Golem i tak robisz, no tak, jest trzymany Spire Golem. I po prostu average card quality był bardzo średni i bardzo polegałeś na tym, że karty się fajnie ułożą i dlatego ludzie też tak widzieli ten deck, że to jest perfekcyjnie dobrał, nic się nie da zrobić. No tak, ale jak nie dobierzesz perfekcyjnie, no to jest kupa srańca. I moja filozofia to jest dokładnie odwrotnie. Że zachowujemy synergie, które są kluczowe, ale ja nie chcę mieć niskiego card quality. Ja nie chcę dobierać złej karty w złym momencie. I Force Spike prosi się o to, żeby nic nie robił za chwilę. Mutagenic to samo jeszcze w formacie, gdzie dominuje Snuff-Out i głównie Snuff-Out. I tak samo jest trochę ze Spellpierce'em, bo on mówi dopłać 2, a na przykład przeciwnik mówi okej. To jest masakra. A jeśli wiesz, że grasz na Glee, czyli deck, który generuje treasury i spawny, to ten Spellpierce na tego Drowna, to tak nie działa. Nie siądzie nigdy. To nie jest Draw w trzeciej. To jest Rumble, no dobra. To dysputka coś tam, Aha, to może jakiś tam Duresik, no to Drownik. No i ty robisz, to fajny Spellpierce. I jeszcze jedna kluczowa rzecz, do której doszedłem. Bo kiedyś bardzo mi się podobał Spellpierce, bardzo. Bo podobało mi się karanie tych wolnych deków z taplandami, że nie robią Tapland, Wellspring. Zaczynam grę w trzeciej turze. A ja jeszcze chciałem spellpiersować tego Wellspringa i w ogóle chłop nic nie robił. Ale zauważyłem fundamentalny, uczniowski wręcz błąd w mojej logice, czyli jeśli ja trzymam manę w pierwszej turze na draw na Spellpierce'a, to będąc przeciwnikiem, to ja przyklaskuję do tego. Bo zrobiłem Tapland, przeciwnik nic, Wellspring, czyli nic nie robię, ale przeciwnik powiedział, to ja skontruję to, że ty nic nie robisz. Banger. I wróżki nic nie mają w stole. I dopiero w drugiej turze próbują dodać do boarda, ale ja już mam swoją trzecią turę. Fundamentalnie to nie działa. Więc Spellpierce to nie jest kontra na pierwszą i na drugą turę. Po prostu nie jest. Ale jeśli jest kontrą na trzecią i czwartą, to jest za słaba na trzecią i czwartą. Więc jest za słaba. Tak, i może się stać w takim razie, tak jak powiedziałeś, pułapką, gdzie my się sami spowalniamy. No dobra, jest to kolejny z argumentów, który do mnie trafia i rozumiem, że musi gdzieś tam wsiąknąć. Dalej lista, powiedzmy, taka dość klasyczna, czyli jednak zmieściłeś w tej wersji 4 of one mindy. Powiedz, czy tutaj w takim razie coś się będzie zmieniać, bo tak wydawało mi się, że właśnie usłyszę, że dryfujemy w kierunku 2, 1, a tu są 4. To ja powiem, jeżeli są wątpliwości, to od razu to powiem na głos. Ja bym prędzej dryfował w 5. Niech to wybrzmi. Of One Mind to jest taki Sigma stręczyciel. I on jest szczególnie dobry i znowu, ta myśl wróżkarska musiała troszkę dorosnąć do tego. Kiedy gry postboard nie opierają się na planie A przeciwnika, tylko na tym, że on chce nas stopować. Off-Eye Mind jest świetny wobec kart typu masówka, bo to sprawia, że na przykład możemy mieć 2 stwory, nie komitować więcej i dobierać karty w trakcie, lub kiedy nie mamy stołu, dobierać karty i repleniszować, nasze zasoby. Off-One Mind jest gigantycznie dobry. Nie istnieje build, który gra mniej niż 4, chyba że to jest w ogóle po prostu inny wariant jakiś tam, powiedzmy UB czy coś tam, nie? Ale nie ma takiej opcji. Nie ma. Okej, no dobra, no to też mnie cieszy, też zwłaszcza chainowanie of one mindów to jedna z najprzyjemniejszych po prostu przygód i uczuć, jak się gra wróżkami off one mind i nagle masz pełną rękę kart i znowu możesz robić swój plan, to cieszy, że w takim razie ten nasz draw engine tu zostaje. Tyle, że nie wpadnijmy w pułapkę. Ja wiem, że czasem kusi, ale zawsze róbcie double check, bo czasem warto dodać karty do stołu, niż dobierać karty do ręki, bo
jakby dopóki nie zagracie karty z ręki, to jest to niezrealizowane card advantage, powiedzmy, jakby taki termin teraz sobie wymyśliłem, nie? Ale jakby póki Tak. nic z tego nie wyrośnie, to nie ma znaczenia, nie? To jest, więc tak. I jeszcze i już kończąc listę, 3 dispele, bo tak naprawdę wcześniej były 2 dispele, 2 spell pierce'y, to tu jest 3. dispel i ta Strixa, która byłaby wcześniej intruderem i tym spell pierce'em. Znowu, to nigdy nie miała być wróżka. 3 dispele, gigabangier, a sideboard to jest bardzo przewidywalne 12 kart. Przy czym 4. intruder do kompletu, sabotaż jako 5. anul i dopinamy 4. dispela jako dopełnienie, więc tu mamy dopełnienie, w pewnym sensie dopełnienie. Tak, i taką samą listą grał właśnie Franek. Jedyna różnica w sideboardzie u Sotka to za jednego Hydroblasta, czy tam w jego wersji Tak. Blue Elemental Blasta był jeden Clockwork Wrestler, Dokładnie czyli tak. właśnie taki sam efekt jak Brin Barrow Intruder właśnie przeciwko Kuldocie. Tu tylko jedno moje pytanie pomocnicze, powiedziałeś, że tego się nie gra na, nie wiem, Awkę, na Janda, gdzie z kolei słyszałem taki argument, iż to jest właśnie dobra karta na familiara, że to jest karta, która karci familiara grającego zarówno w Awce, jak i w Jandzie, jak i no nie wiem, w innych różnych wersjach takich, w których ktoś chce nas blokować w powietrzu właśnie tymi lataczami, natomiast no taki typ 2-1 idealnie, żeby mu te 2 z przodu zabrać i wtedy wróżka go zjada. Jaka jest twoja opinia? To bardzo płynnie przekażę czatowi tutaj, że moja opinia to jest po pierwsze taka, że ona jest w tym artykule, ale po drugie, dając, prawda, rąbka tajemnicy, sztuczka jest inna. Po prostu się nie wysajdowuje wszystkich intruderów w takich matchupach i staram się zachować około 2 intrudery w matchupach z familiarami, i to jest znowu w myśl tych osi ataku. Nie chcę 0, bo tracę to kompletnie. Nie chcę 4, bo jest pewien mismatch, kiedy mam intrudera, a przeciwnik nie ma draw z familiarem i ten intruder po prostu zsie. Bo blokuje go wszystko, bo nic nie wnosi i tak dalej. I słabo się go podnosi, jeśli nie ma tego familiara. A pierwszy intruder jest bardzo dobry. Tak jakbym to powiedział. Pierwszy intruder jest bardzo dobry. I wtedy zachowuję też te 2 sztuki, żeby tego pierwszego dobrać, powiedzmy, do mid-game'u. Tak. Dobra, wydaje mi się, że o wersji niebieskiej powiedzieliśmy dużo. Zapowiadaliśmy, że omówimy też inne wersje kolorystyczne wróżek, bo oprócz tej wersji mono ulty dużo grałeś i testowałeś inne wersje. W ramach kronikarskiego porządku, powiedzmy to, są zielone wróżki, takie karty są, nawet to są jedne z tych najstarszych w Alfie, takie wychodziły, no bo to leśne stwory wróżki, są białe wróżki, ale twoja opinia, iż zielone i białe są niegrywalne i chyba nawet nie będziemy ich za bardzo omawiać. Ani dokładnie tak. wersji. Ale to wynika z prostej rzeczy. Jeśli wychodzimy z Mono Blue, to musimy mieć mocny powód, żeby dodać kolor. Mocny powód. Nie powód. Mocny powód. Zazwyczaj tym powodem jest removal, bo wystarczy spojrzeć, na czego temu deckowi brakuje. I to jest removal. No ani biały, ani zielony tego nie dają. Argument, na przykład lepsze zagrożenia mógłby istnieć, ale to muszą być istotnie lepsze zagrożenia, żeby taki kolor dodać. Więc w skrócie 2 słowa: kupa srańca. Dokładnie tak, czyli removal, w takim razie zostają nam kolory czarny i czerwony, ale tu też wybierzmy jeden, tak, wróżki 3-kolorowe, też znając twoje preferencje co do właśnie mana base, to też nie polecasz, w takim razie który deczek, który kolor bierzemy na drugi ogień? No dobrze, ja sobie przygotowałem specjalnie dla widzów jakieś 10 wariantów wróżek i też oczywiście dla interesu czasowego nie będę opowiadał o wszystkim za długo, tylko w skrócie, bo wy wiecie mniej więcej, jak wróżki wyglądają, jakie wróżki są, każdy widzi, tylko kluczowe punkty rozróżniające. Przejdźmy na pierwszy ogień, czyli mono blue, ale co gdyby tak czarny dodać? Ale tak na smaka. Co rozumiem na smaka? 4 landscape'y, 2 tunele i removal plus tornik. Znaczy, listy są przykładowe,
Niektórymi grałem, niektórymi nie, ale taki disclaimer, że to nie jest, że wszystkie polecam w zależności. To są w większości test listy, bo ja bardzo dużo o wróżkach myślę i szmącę. Logika bardzo prosta. Zachowujemy core i jak widzicie jest praktycznie cały core poza intruderami, bo to jest w pewnym sensie najsłabszy stwór, a nie gram off-mindami tutaj, ale zachowujemy wciąż te takie kluczowe 13-15 one-dropów, zachowujemy dobry pakiet ninja, zachowujemy dobry fake count, bo to spoiler, 4 siry i 4 spellstaterki to nie jest dobry fake count. Dziękuję. Ale tutaj jest ten fake count lepszy, bo są miskrantki i jeszcze sprite'ki, 4. I po prostu podbijamy to tymi dobrymi czarnymi kartami. Założenie jest proste. Gramy niebieskie karty przez pierwsze 3-4 tury, potem w turze 5 może wejść Black Source w jakiejkolwiek formie, żeby zesnafautować sobie blokera i atakować, a Torn paradoksalnie dobry w deku, który nie lubi blokować, w myśl nie tego, że my chcemy utrzymać monarchę blokując, tylko że my jako dek, który napiera, przeciwnik nie ma przestrzeni na kontrataki po prostu, więc ten Torn będzie siłą rzeczy utrzymany, bo przeciwnik nie ma pozycji, żeby móc sobie tak zaatakować back. A to jest szczególnie dobre na Affinity, na Giant Wildfire'y, gdzie oni po prostu próbują grać masówki i utrzymać tę grę w ryzach, a my mówimy, no chyba, że nie. I wiesz, no to on robi, no to drown w mojej, a ty robisz, ojej, tylko nie to. No to Tornik, Essa, pas, nie? Więc pierwszy pomysł to jest mono blue tak filozoficznie i zaznaczam to, bo ta filozofia będzie się zmieniała. I warianty wróżek się bardzo różnią filozofią, ale filozoficznie mono blue, splash czarnego po twardy removal. Jechać dalej, czy... Pytania do tego. Generalnie jest to lista, tak jak powiedziałeś, z lekkim splashem czarnego, nie są to takie Dimir Ferris, więc moje pytanie, czy właśnie ten monarcha, 4 many wydaje się to bardzo dużo, ale rozumiem, że właśnie w tej wersji, gdzie mamy removal, my jesteśmy w stanie właśnie się obronić, a potem móc dobrać więcej kart, więc twoja rekomendacja jest, żeby tutaj zmieścić takiego monarchę. Ostrożnie ze słowem rekomendacja. Przypominam, disclaimer, listy są generalnie testowe. Natomiast zamiast 18 landów tu jest 21 tak naprawdę. Wróżki i tak hitują landdropy. Natomiast totalnie widziałbym ten pomysł dosłownie bez tornów i bez castdownów i dosłownie 4 snafauty. W myśl dosłownie gramy normalną grę, w którejś turze wchodzi Ice Tunnel, snuff-out, tuba. Nie? Tu dodałem czarne karty po prostu, bo grałem trochę więcej i tak czarnych innych source'ów, natomiast taki pomysł, czyli mono blue, splash black. Idąc dalej, mamy popularną talię, to jest UB Fey i to już nie jest moja lista, co możecie poznać po tym, że zawiera kartę Ferrisir oraz Dimir Aqueduct, co powinno być karalne przez pewne genewskie zapisy. Natomiast i widać, że to nie jest moja talia, bo posiada 4 sprite'ki, 4 siry, kropka. W oryginalnej wersji były 3, ale uznałem, że jest nieetyczne, żeby to były 3. Więc już chociaż tego 4 dodałem. Niebieski monarcha, to już szybko skontruję, niebo wchodzi w pyroblasta. Nie chcesz, żeby twój fordrop wszedł w pyro, bo to jest w ogóle totalna tragedia. Więc to głównie o to chodzi. Dobra, okej. I Deathcatch jako bloker też chyba to się przydaje nieraz na większe Chrysalisa spory. bym chętnie zblokował, nie powiem. Tak. Teraz tak, to jest wariant klasyczny, który filozoficznie jest zgoła inny. Zaznaczam parę elementów, czy przywołam elementy, których wspomniałem wcześniej. Mówiłem pytanie tutaj do mojego tutaj co-hosta, o ilu one-dropach mówiłem, że są przydatne w talii typu wróżki. Słucham. Poczekaj, do mnie pytanie, o ilu mówiłeś one-dropach, że są przydatne w talii wróżki? Tak. Jaki range one-dropów chcemy utrzymać? Stworów. Sprawdźmy cię. On the spot cię kładę, przykro mi. A jak nie, to widzowie, słucham. Ja 14. To jest mój ten. No dobrze,
Nie, dokładnie. Powiedziałem 13-15. Okej. No to teraz porównajcie sobie, widzowie, ile jest No. tutaj. No przecież to, no Nie ma wróżka prawa pokał. działać. No to nie ma, ale nie ma prawa działać, jeśli chcemy używać tamtego playstylu, prawda? Tak. Więc to siłą rzeczy jest inny deck. I to pierwsza ważna rzecz. To jest inny deck. To jest po prostu inny deck. To jest kontrola, która czasem ma one dropa w ninja i ona chce mieć tę możliwość mieć tego dobrego otwarcia. Dla mnie osobiście jest to trochę za mało tego jest, bo chciałbym, żeby mój przeciwnik musiał realnie brać pod uwagę, że mogę zrobić 1 w ninja. Realnie. A nie, że żeby miał topowanego Islanda, w ogóle jeszcze Sira i jednego z 3 ninj. O, panie. Więc to jest taki w ogóle marginalny draw. Ja bym pewnie chciał trochę mieć takie części. Ogór of Bolas, jestem znanym hejterem tej karty. Generalnie w ogóle ten deck filozoficznie mi w ogóle nie siedzi. Bo w ogóle Dimir Aqueduct, come on. Ten deck gra 4 wróżki pod spellstaterkę, a jednocześnie gra 4 wróżki, sprite'ki, ogóry, mistiki, ninja i torny w deku z ogórem. No nie. To podziękuję. Natomiast jest to wariant kontrolny, nazwijmy to. Wariant kontrolny. Dla ludzi, co nie chcą się komitować we wróżki, ale chcą sobie zagrać stworka czasem generalnie. Idąc dalej. Ale ten wariant, chcę tylko jeszcze powiedzieć, no chyba się dość mocno sprawdza właśnie na takie gli, powiedzmy. Nie wiem, skąd masz tę listę. Ja wczoraj grałem przeciwko Mikołajowi Nowakowi, który te Dimir Ferris mocno tam ciśnie i dopieszcza, i muszę przyznać, że w jego rękach ten deck jak najbardziej działa. Nie widziałem Murmuring Mystików, co może być to trochę inna wersja, ale co do zasady właśnie gramy Preordainy, gramy Ogór of Bolas i na takie gli mamy wtedy esse, to jest coś, co no jestem w stanie zrozumić, tak? Jak tego gli jest dużo, to taka wersja może się sprawdzać. Nie, i się sprawdza u wielu osób. Tylko odpowiem to szybko kuszy. Ja nie chcę musieć grać cantripa, żeby setupować kartę, która mi zrobi Wall of Omens, nie? W sensie to jest za dużo pracy. Jakby plus, umówmy się, kto nie zagra Ogór of Bolas w drugiej jak może? W sensie to jest pewnie 70% sytuacji. Nie masz takich luksusowych warunków, że to ja se zbrainstormuję, ale nie odtasuję, poczekam se, a to ogórek, odsłonię. W sensie to się zdarza, prawda? Ale no, jeśli muszę grać ogórem i brainstormem i muszę je połączyć, żeby to działało, to jest za dużo pracy, żeby dokonać efektu draw a card. Dobrze. A też, że to jest efekt lepszy do odszaflowania, gdzie ty robisz to wszystko w jednej turze i pozbywasz się kart? Albo nie, no to, które... wiesz, no to humor gituwa, ale to tak. Jakby ja w takich dekach trochę nie zakładam, że jest tura 4 i ja sobie mogę zrobić tu cantripik, tutaj coś tam. Tak. No ale dobra, osobista preferencja, jest to wariant bardziej kontrolny. Jasne, lećmy. Drugi popularny wariant UB to jest wariant jeszcze bardziej kontrolny. UB Snacker, który gra one dropów, tutaj uwaga, 0, ale gra ninja, umówmy się, 0, i to w ogóle inaczej planuje podejść do gry. On chce sobie modernizować Snackera, grać tę grę trochę dłużej, tu se strzampić Snackerem, wrócić, zblokować Snackerem, znowu wrócić, gra 2 bodżuki aż, właśnie w ten kontrolny plan, bo ten taplan go trochę mniej boli, powiedzmy. Jest to jeszcze bardziej kontrolna wersja. I ja grałem tym i jest nawet mój stream 2-godzinny na moim kanale, zapraszam, gdzie robię 4-1 i pamiętam, że nigdy czy dawno nie byłem tak underwhelmed deckiem, którym zrobiłem 4-1, ale kręci się, no. Kręci się. Natomiast duży minus, i ta sama lekcja jest w każdym formacie, jak deck nie chcę powiedzieć nad draw, tak, ale nie ma rozdania, które go bardzo pcha do przodu, że nie ma rozdania, że jak się karty bardzo dobrze ułożą, to jest super. Monoblue wróżki mają takie rozdania.
tamto UB, no ma czasem Sira w Ninja podparty snafautem. A to? Co ma? Te dwa Modern zrzucę Snackera, no kto jest pik, no to umówmy się, prawda? Trochę szacunku do samego siebie. Więc wybitnie fair wersja, która nie jest w stanie pokarać nikogo za nic nigdy, a uważam, że deki powinny móc mieć takie karające droły i to nie znaczy, że to ma być linearny deck, bo Affinity kara early familiarem, Wildfire'y karają te 3 Chrysalisem. No a to nic nie robi. Bardzo super wariant. Zarówno ten deck, jak i ten poprzedni ma trochę właśnie inną strategię, jeśli chodzi o to Fairy Count. Tutaj rozumiem jest 8 wróżek, tam było 8 wróżek, ale mimo wszystko jest to ok. Rozumiem, że właśnie te spellstaterki są, znaczy no ok-ish, no. Bo nimi chcemy właśnie, no nie wiem, skontrować Glee, skontrować właśnie one mana spele. To jest jakiś nasz plan pewnie. W tym deku jest jeszcze gorsza. Jak coś, to mówię swoje przemyślenia, możecie oczywiście je traktować jako wyrocznie. To jest trochę jak Snapcaster Mage w innych formatach. Jeśli Snapcaster Mage zagra Bolta z grobu, to żeby to było card advantage, to Snapcaster jako ciało musi być relevant, prawda? Jak atakuje, wymieni się w kombacie, humor gituwa. Żeby spellstater był relevant i był takim ojej, spellstater, to ciało musi mieć znaczenie. Jak zrobimy 2 mana skontruje Duresa, no to come on, zrobiłeś 2 mana skontruje Duresa. Więc jeśli stwór nie będzie miał znaczenia, to jest fatalna wymiana. Idźmy dalej. To jest warunkowa kontra w ogóle. To jest 2 mana skontruj one dropa, no to kto by tym grał? No nikt. I dlatego według mnie to jest kiepskie w tym deku, bo nie dość, że to jest 2 mana skontruj one dropa, to jeszcze da się to sfizlować removalem, to jeszcze ten stwór ledwo ma znaczenie, bo nie ma tu ninj, ani nie nakładasz presji. Dla mnie to jest fundamentalnie fatalny spellstater deck. Tak wybitnie fatalny. Tak uważam. To według mnie to mógł być po prostu snacker deck bez spellstaterki, wrzuć sobie jeszcze parę jakichś innych kart i se graj. Bo tutaj to przynajmniej masz tę spellstaterkę za 2 w drugiej turze, cofniesz się z Mystikiem, masz jakiś replay, coś się szmąci. Ale tu to jest po prostu tragedia, nie? I znowu, jeśli nie skonwertujesz ciała spellstaterki, to jest to słaba, warunkowa kontra, którą da się przerwać removalem. A dlatego się gra kontry, żeby mieć inną oś ataku, a nie, że się wchodzisz w removal. Więc tak. I to podsumowuje stokowe wersje. W sensie Mono Blue, Black nie jest stokowe, ale moje Mono Blue, bo ja dyktuję, co jest stokowe oczywiście, UB Fey i UB Snacker. To są standardowe wersje. Tak. Teraz, czy możemy przejść do sekcji dla fanów? Dobrze. Dajesz. Także sekcja dla fanów. I to już są również moje kreacje. Po pierwsze, nazwałem to UB Snacker Untapped Lands. W myśl paru rzeczy. Po pierwsze, no nie gra 4 Ice Tunele, to jest, no nie. Nie chcę grać 4 Ice Tuneli. Więc tutaj, znowu, to jest średnio tested, ale nie chcę grać tyle taplandów, a okazuje się, że te landscape'y bardzo dobrze się tapują dla many, zaskakująco dobrze, szczególnie w deku z Modern Age'em. No i możecie zwrócić uwagę na to, że są ninja, to jest deck ze stackerem, ale nadal są ninja, w myśl czego konwertowania spellstaterki w relevant effect oraz Fairy Siry. Czemu? No bo 8 wróżek to jest kupa srańca, dlatego grał tutaj ich 12. I teraz spellstaterka jest lepsza z 2 powodów właśnie, bo ninja, bo więcej wróżek, więcej untapped lądów i grałem tym troszkę i nie ukrywam, śmigało mi to bardzo dobrze. Więc takie coś pomiędzy UB Fey i UB Snacker. I według mnie to jest best of both worlds. Więc taki, prawda, wariancik. Tak, no to ja myślę, że warte przetestowania dla tych wszystkich, którzy takie UB Snackery kontrolne grają. Tutaj trochę tę kontrolę, rozumiem, przycinamy właśnie, żeby mieć bardziej napór tymi ninjami. Jest ich aż 6. Nadal.
Ale wiesz, nadal to wszystko Tak, tu jest. Nie? są snafauty, są castdowny, suffocating fumes, mamy opcję właśnie zrzucania snackerów z Modern Age'em i sobie je brainstormem nawet w turze przeciwnika przywracać. No, okej, no. Plus jeszcze... Tych landów mało tylko trochę, tych landów mało. Tam 20 operation. No. Przy czym jeszcze warto zaznaczyć, że to, czego nie ma w normalnym UB snackerze, a jest tutaj, no to jest to, że wracamy snackera też drawem z ninja. Więc to też, znaczy, no nie pierwszym, tak, ale to też się dokłada do tego drawu, prawda, powrotu snackera. Dalej, bo też widzę, że już jeszcze trochę nam zostało tematów, a czas goni. Tak. Teraz przechodzimy do wariantu UB Fey plus Familiar. Jest to strategia, która mówi tak, w myśl czego? Ogre of Bolas, to są moje deki, więc filozoficznie to jest spójne. Ogre of Bolas śmierdzi wiadomo czym, więc nie gram Ogre of Bolas. Czy jest jakiś inny fajny 2-drop stwór, który mogę na przykład bounce'ować ninją? No, według mnie jest to Refurbished Familiar. Przy czym commitment nie jest gigantyczny. To są 4 Seat of the Synod, 4 bridge'e i to jest tyle w landach. Fontanny i Nihil Spellbomby, które deck zazwyczaj i tak gra, tylko tutaj po prostu bym je wrzucił do maina. I no powiedzmy Deadly Dispute. Disclaimer, w tych dekach testowałem i Fodcasty, i Deadly Dispute, żadne, obydwa, jedno z dwóch. I mam zerowy werdykt, które jest na razie lepsze i nie myślę o tym, bo za 3 dni ta decyzja może będzie za mnie podjęta. Jak patrzcie na to i myślcie sobie, że to może być albo Fodcasty, to mogłyby być albo więcej, nie wiem, ninja, albo tam whatever. Ale no tak se grałem. Znowu, idea, familiar jest mega węgierski, jak go podrzucasz ninją, ale nadal gramy mało one-dropów, tylko 4, nadal gramy mało ninja, bo to jest trochę ten dosłownie UB Fey, ten klasyczny, ale dosłownie lekkie kosmetyczne zmiany po familiara i naprawdę dużo się nie zmienia, bo ten deck i tak grał dużo taplandów, więc to się dużo nie zmienia. Seat of the Synod, 95% sytuacji to jest po prostu Island. No i Blood Fountain i Nihil Spellbomba są po prostu generycznie ok. Więc uważam, że to jest bardzo niski koszt, żeby tę kartę grać. Można by nawet dorzucić typu Cogwork Wrestlera, można by dorzucić na przykład, żeby mieć więcej artefaktów czy coś. Dobre są takie artefakty incydentalne, które nie warpują za bardzo deku. Właśnie typu Nihil, co i tak dobiera kartę, Fontanna, co rekuruje ci i tak zagrożenia. Po prostu zamiast w late game mieć nie wiem, 3 torny w deku, tam jednego torna i Fountaina, który wraca tego torna, nie? Więc coś takiego, nie? No. Rozumiem, że takie artefakty jak Ichor tutaj się nie mieszczą, to jest 2 many za dużo, chcemy móc właśnie w pierwszej, jeżeli potrzebujemy pod Affinity, pod Familiara, czy pod jakiś cel, pod Deadly Dispute, to nam wystarczy właśnie Blood Fountain albo to jest do rozważenia, tak? Po prostu ja nie chcę, bo ja bardzo nie lubię argumentu, skoro robisz X, no to równie dobrze Y. Czyli skoro grasz Dysputę, to równie dobrze i Chora. Nie równie dobrze i Chora. Nie. Tak samo jak ludzie mówią, grasz 4 kolory, równie dobrze możesz grać 5. Nie. Nie możesz. To tak nie działa. Bo to jest bardzo, bardzo łatwa pułapka. Skoro grasz X, równie dobrze graj Y. Bardzo uważajcie na to. Więc takie przykładowe UB Fey z familiarem. Tutaj pytanie tylko jeszcze zadam od Waldka, bo no, on pyta wprost. A co gdyby zamiast dużego ninja grać małego i snackery? Też pamiętam twoją opinię, gdzie uważałeś, że to mały ninja jest tym lepszym ninją. Tak. Tutaj nie ma małego ninja, jest tylko duży. Wiesz co, mały ninja jest o tyle lepszy, że w dekach, gdzie overall jest więcej ninja, żeby go też sobie tam trochę popodnaszać do góry. Duży ninja jest lepszy, jak to jest taki incydent, bo tak, duży ninja jest słaby, jak go robisz w early, bo komitujesz 2 many. A natomiast deki tego typu ninjują prawdopodobnie w turze bardziej 6 i to już ma mniejsze znaczenie, a lepsza jest surowa karta. Rozumiem, że haker by wyrzucił snackera, ale to jest właśnie, a co gdyby zmienić jedną kartę na inną kartę i dodać jeszcze 4 inne karty? No, to masz trochę inny deck, no w sensie, no, bo wiesz, jakby
No bo dysputa poświęca Snackera i wraca Snackera. No pewnie tak. No ale to coś trzeba by uciąć. Landów nie utniesz, snafautów nie utniesz, tu masz kontry i no i robią się problemy, nie? Zgadza się. Przechodząc dalej, zostały dwa deki. Tak, tak. Fontanny Z tego bym wyrzucił. wyewoluowało? Nie, podziękujemy. UB Fayfinity. To jest deck, o którym też pisałem, nagrywałem i bardzo dużo ludzi się zainteresowało tym deckiem. I jest to talia i teraz zrobimy one drop check najpierw. Cyk, cyk, cyk. One dropów tutaj akurat jest 10, czyli poniżej powiedzmy tego do perfekcyjnego blue gameplayu, ale znacznie więcej z tego UB gameplayu, prawda? Czyli jednak będziemy mieć te otwarcia z one dropem. Tu jest wersja wybitnie egzotyczna, bo ona gra jeszcze snafauty i artefaktyczny mana base i to jest po prostu to jest bardziej eksperyment, jak daleko możemy się posunąć, żeby wcisnąć wszystko, co chcemy wcisnąć. Bo czarny daje dwie najlepsze rzeczy. Twardy removal i familiara. Wydaje mi się w tym momencie, że można grać tylko jedno z tych dwóch. Znaczy, Castdown też jest twardym removalem i jest super, nie? Ale Snuff-Out i Familiar bardzo ciężko połączyć. To jest eksperyment, żeby połączyć obydwa, ale generalnie wszystko inne jest stabilne. Po prostu masz Kogurka jako artefaktyczny one drop. Ninja, szybko widzicie, że już nie ma ich 3 czy 4, tylko jest 7. Dlaczego 7? Bo jest więcej jedynek, więc ten gameplay bardzo częściej wychodzi. Fontanny są, prawda, wszystko inne jest stabilne. Dysputa mogłaby być czymś innym, to już mówiłem. Także taki wariancik. I kolejna ewolucja, bo w tej ewolucji jest kolejny zarzut, czyli więcej one dropów, no jest jedna rzecz, o której mówiłeś, ale jest tylko, są 4 wróżki. Mówiłeś, że to mało. Dokładnie tak. Więc z tego naturalnie wyewoluował deck w Ninja Finity, który ma element ninja, ale nie ma w ogóle wróżek. Bo teraz tak, w tym formacie najlepsza wróżka to jest Ferrisir, łamany na Spellstater, I guess. Druga to jest Ferrisir albo Spellstater. Potem jest trochę przerwy, Sneaky Snacker i potem nie ma nic już. Nic nie ma. I jedyny sposób, żeby grać Spellstaterem według mnie, to jest grać w Mono Blue, gdzie grasz i tak tymi wróżkami, bo one są dobre po prostu w tym latającym gameplayu, lub w wersji ze Snackerem. Nie byłem w stanie tam dorzucić Snackera, a raczej zrobiłem wariant po prostu bez wróżek. Żeby się nie bawić w supportowanie czego? 2 mana warunkowe z kontry one dropa. Więc, co my tu mamy? Mamy tutaj Kogor Kresslera, który jest artefaktem, Silver Raven, który jest lataczem, który jest artefaktem. Mamy tutaj Ginger Bruta, zwanego również ciastkiem, zwanego również wpierniczkiem, który naturalnie synergizuje z deckiem, no bo ma haste, więc można zrobić haste ninja albo nieblokowalność ninja, to jest oczywiście super. Wariant, który zawiera oczywiście Blood Fountainy i familiary. Blood Fountain wracający familiary jest super, ale też wracający wpierniczka, kiedy przeciwnik za dużo HP stracił, na przykład snafautując, wrócę 2 wpierniczki, nieblokowalne, bara, zaskakująco szybko zdejmuje HP. I tu jest dużo miejsca na inne rzeczy dzięki temu, że pozbyliśmy się pakietu wróżek, czyli więcej one-dropów, więcej castdownów, podcasty się zmieściły obok dysput, a nie zamiast, więc mamy mniej warunkowych kart, bo nie ma tych wróżek, a więcej surowo dobrych kart, bo dobieramy więcej kart w kart. No i tak, i chainujemy sobie Familiar, Ninja, Gingerbread, Familiar, Ninja, Gingerbread. I tu jest, wiesz, tu dobieram karty, tu discardujesz karty, tu wbijam ci damage bezwarunkowo praktycznie, nie? Czy z tych wszystkich wersji właśnie, które tutaj pokazywałeś i testowałeś, ta jest, można powiedzieć, najbliżej twojemu jakiemuś przekonaniu, że to działa i to ma rację bytu, jeżeli nie monowróżki? Nie wiem. Wiesz co, generalnie problem jest taki, że jak mam 6 wersji, to strasznie ciężko jest to zawęzić. Natomiast zawężam to na razie do tego, że po banach chcę sprawić, żeby familiar działał w deku z ninjami. To jest mój cel. I jak do tego dojdę, to jeszcze nie wiem. Czy to będzie ścieżką, która zawiera wróżki lub nie,
która zawiera tylko familiara, ale nie bawi się w ogóle w artefaktyczny subtheme typu one-dropy, podcasty, tylko dosłownie familiar jako Ogre of Bolas, inspirując się deckiem, co wygrał Paupergedona. Jeszcze nie wiem. Natomiast na pewno będzie protokół testowanie familiara. Jak zbanują familiara, to ułatwi mi to i po prostu będę testował pewnie UB Snacker warianty. Głównie o ten UB Snacker Untapped Lands, bo ma więcej wróżek i ma Untapped Landy i to mi się bardziej spina, ale zobaczymy. Jasne. No więc tak, więc to jest kolejna wersja i ma na base 4-4-4 artefaktycznych i dopchane islandami. Bardzo mi się sprawdzał. Ginger Brute jest kluczowy o tyle, że nie dość, że jest jedynką i artefaktem, to wchodzi z dowolnego landa, a chciałem mieć jednak play Turn One z Volta. No i tu mamy 4 Ginger Brute i 4 fontanny, które są takim zagraniem właśnie. Więc to jest spoko. Dobrze. I to by generalnie podsumowało cały czarny splash. Jak widać, tego troszkę jest. Dla porządku żurnalistycznego mam też wariant UR, czyli jedyny inny, który ma sens jakiś tam. No ale jak wiemy, w aktualnej mecie trochę nie ma. Tak, kiedyś UR wróżek było na pewno więcej. Może wynikało to z potrzeby trochę innego remowalu. Teraz obecnie ten Snuff-Out się pojawia w wielu dekach, więc chyba jeżeli ktoś chce grać właśnie wróżki dwukolorowe, to sięga właśnie po Dimirowe. Natomiast tych czerwonych nie ma i spróbujmy sobie powiedzieć właśnie, czy to dlatego, czy jeszcze są inne powody, że tutaj te karty są słabsze. Tak. Taka konkretna wersja to jest oczywiście kryminalna, bo zawiera 3 Ferisiry i 4 Spellstaterki i w ogóle 4 Ogre of Bolas. I zawiera Discharge zamiast karty Lightning Bolt. Generalnie, a według mnie Lightning Bolt to jest dokładnie powód, żeby grać tym, żeby dopchać damage, jak tam szmącisz sobie, bo jak to ma być kontrola, która ma stwory, to w ogóle nietrafiony pomysł. Ale dobra. Kiedy red byłby dobry? Po pierwsze, kiedy czerwony removal byłby dobry. Czy czerwony removal zabija Mirren Forcera? Trochę, I guess, czasem, ale nawet zabija. Okej. Małe stwory zabija? Ano zabija, fajnie. Czy zabija Chrysalisa? No i robią się problemy. A czy zabija Terrora? No to są pewne problemy. W obliczu tego, że Terror i Chrysalis to są tak duże filary tego formatu, to jest po prostu nietrafione. Pomijając już takie rzeczy, że nie wiem, Skred, nie wiem, jesteś turę za późno ze Skredem, bo Ogre of Bolas zabijesz w 3. turze na przykład dopiero, powiedzmy, nie? I to nie, że to jest dużo, albo to jest duży problem, ale to jest kolejne liability, prawda? Więc czerwony removal. Kiedy byłby dobry ten deck? Kiedy czerwony removal byłby dobry, czyli twierdzenie odwrotne, ale też, i to czasem umyka ludziom, kiedy Pyroblast jest dobry. Kiedy Pyroblast byłby dobry, więc gdyby na przykład zbanowali, wymyślam, Dysputę i Familiara i nagle ludzie mówią, no to gram Blue Terrorem i UB wróżkami, to wtedy może paradoksalnie UR mógłby rozwinąć skrzydła jako deck, który gra Pyroblasta na te niebieskie deki na przykład, prawda? Ktoś powie, no dobra, no ale tak jak umówiliśmy się, czerwony removal nie zabija ich Terrora na przykład. No nie zabije, to jest problem, na szczęście Pyroblast zabija. Ale to tylko taki przykład, prawda? Więc generalnie patrzyłbym na to, czy Pyroblast jest dobry i czy czerwony removal jest dobry. I aktualnie odpowiedź na obydwa to nie. Także ta wersja jest niegrywalna. Także trzeba poczekać i zobaczyć, co się właśnie wydarzy. Myślę, że tym akcentem możemy zamknąć nasz drugi segment dzisiejszego odcinka, omówienie deków. To by było na tyle. Innych wersji kolorystycznych, tak jak powiedzieliśmy, albo innych wersji w tych kolorach chyba nie za bardzo da się wymyśleć, więc na ten moment to wszystko i przejdźmy do trzeciego tematu naszej rozmowy, a mianowicie porozmawiajmy o banach. Jest gorąco, wiele osób na ten temat dyskutuje, czy na Discordzie, czy nawet osobiście i pierwsze moje pytanie do Ciebie, Skóra. No, decyzja będzie za 3 dni, 31 jakaś, jaka nie wiemy.
pytanie, czy ty masz jakieś predykcje i jakbyś miał obstawiać, to co się wydarzy twoim zdaniem? Gdybym miał postawić mu wszystkie pieniądze tego świata na poprawną lub niepoprawną decyzję, czy tego, co się faktycznie stanie, to generalnie zastanawiałbym się nad dwoma rzeczami. I nadal nie wiem, co bym, jakbym miał postawić wszystko, to nie wiem. Albo jest to Deadly Dispute, albo to jest No Changes. I aktualnie skłaniam się w 60% No Changes, jeśli powoli nie więcej. I to jest wersja pragmatyczna próba predykcji. Natomiast Okej. No to przyznam, że od razu skomentuję, bardzo mnie taka predykcja cieszy. Ja osobiście się w tym formacie, który teraz działa, który teraz gra, czuję dobrze w taki sposób, w takim sensie, że wydaje mi się, iż to jest dość zbalansowane. Dlaczego w takim razie w ogóle ta predykcja, że mógłby zostać akurat Deadly Dispute zbanowany? no to jest ten problem, że jeśli chcielibyśmy, generalnie problem jest taki, że mamy dobieranie kart, które potem, z którego są zagrywane zagrożenia typu Chrysalis czy Familiar, czy teraz Packdoll i ludzie narzekają na te zagrożenia, czy Glee i ludzie mówią, no ale te zagrożenia są mega dobre. Ludzie narzekają na niczego Bogu winno card draw, a to zagrożenia są giga złamane. Ja wtedy powiem, może są, ale to teraz będziemy banować wszystkie zagrożenia po kolei i będziemy zostawiać dysputa, który dobiera zawsze, w sensie dysput zawsze będzie dobierał te zagrożenia, które są najlepsze. Po prostu granica najlepszych będzie inna ewentualnie, I guess, ale banowanie po kolei tych dobrych zagrożeń, zostawiając dysputę według mnie na opak, zakładając, że chcielibyśmy zrobić trochę małą generalnie banlistę i nie zabierać ludziom zabawek. A czy ten argument, że po prostu Deadly Dispute jest najpopularniejszą kartą formatu? Gra w tylu dekach, to jest nudne, w takim razie, żeby po prostu zmusić ludzi do jakiejś zmiany, na zasadzie poszukajcie czegoś innego, nie możecie wszyscy grać tego samego, bo to znaczy, że coś z tą kartą jest nie tak, tak powiedzmy stawiam taką hipotezę, no to decyzja, banujemy Deadly Dispute i się bawcie. Argument najpopularniejszej karty według mnie jest mało przekonujący, bo nie wiem, coś najpopularniejszą kartą jest Ponder albo Lightning Bolt. Czy to jest problem? Według mnie inherentnie nie jest. Więc nie traktujemy argumentu popularności samego w sobie jako cokolwiek. Natomiast karty, które dobierają karty, tak jak Deadly Dispute mają ten problem, że generują repetytywny gameplay siłą rzeczy. Tak jak było z nim, Dig Through Time dobiera ci Dig Through Time, co ci dobiera coś tam, nie? Expressive Iteration dobiera ci Expressive Iteration. A jeszcze jak w tych wersjach i właśnie format jest na tyle wolny, że w ogóle ludzie mieszczą 8 takich efektów, no to generalnie wycieka ci wiadomo co, wiadomo czym i po prostu i to jest na kolei jeszcze słabe, że jak ty nie grasz tymi efektami, to przeciwnik, wiesz, jest na oparach i on tak to poświęcę coś, dobiorę 2, kolejne, to dobiorę 2, mam 4 karty, zagraj. A ty jako kasztan, który nie ma tych efektów, dobierasz zwykłą kartę Magic i mówisz, fajnie. Więc jest taki trochę repetytywny gameplay, aż Deadly Dispute jest tak clearly najlepszym takim efektem. To, że kosztuje 1 many, to, że generuje relevant kwadracik na stole, który ma relevant subtype jako treasure. Jakby, gdyby treasure był enchantmentem, to może mielibyśmy rozmowę, ale jest artefaktem. Gdyby był enchantmentem, co daje czarną za poświęcenie, mielibyśmy inną rozmowę. I czy uważam, że Dispute powinien dołączyć do panteonu bardzo potężnych kart na banliście? Jeśli używamy tego porównania, że ma spełniać warunki aktualnej banlisty, to może nie. Natomiast według mnie to by otworzyło troszkę format, a może to jest jednak nadrzędne. Plus ja akurat osobiście uważam, że Pauper to jest miejsce, gdzie moglibyśmy banować bardziej agresywnie, bo bariera wejścia jest bardzo mała, pula grywalnych kart jest bardzo duża i band karty typu Dispute zabija dokładnie 0 deków Magic, więc można by śmiało pociągnąć za spust, można by śmiało zbanować, nie wiem, Dispute, Perkusjonista, Familiar, coś tam, Chrysalis
I whatever. I po prostu każdy gra dalej w Magica i po prostu mamy reshuffle formatu prawie zerowym kosztem, bo i tak każdy ma 16 deków. I to mógł być sposób, żeby format był insanely fresh. I właśnie, tutaj w takim razie zapytam Cię, skoro tak rzuciłeś, rozumiem, tak trochę losowo, ale gdybyś to Ty miał podejmować decyzję, rozumiem, o tym, co zbanować lub co odbanować, no to co Ty byś zrobił? Zakładając, że mam wszechwładzę, to Modern Horizon sety przestają istnieć w grze Magic the Gathering. Całe sety? Tak, całe sety dla fana. Nie, po prostu wyrzućmy je stąd. Natomiast oczywiście przemyślałem zero konsekwencji takiej decyzji, ale generalnie wkurza mnie kanibalizowanie starych kart, które gramy tymi nowymi po prostu. Nie podoba mi się, że wchodzi MH3 i teraz każdy gra Blood Fountain, Familiar, Chrysalis, Glee, bo tak się kod wylosowało, nie? Natomiast gdyby trochę realniej, to ja bym chciał zmniejszyć gap między taliami Tier 1 i taliami Tier 2 i zrobiłbym to, banując odpowiednio karty z tych paru Tier 1 decków tak, żeby dać im psztyczek w nos, ale finalnie nic im nie zrobić. Więc na przykład byłby to Chrysalis z Giant Wildfire'a, Deadly Dispute, powiedzmy coś z Monoreda, żeby go nie zabić, to jest na przykład perkuszonista, bo on jest wyjątkowo specyficznie dobry w tym deku i perkuszonista, naprawdę byś go zbanował? Tak, zbanowałbym, mogę wszystko w tym scenariuszu, cicho tam. I Familiara prawdopodobnie też, mimo że sam chciałem go podnosić ninją, ale on jest dosyć generalnie z Blood Fountainem irytujący, albo w ogóle Blood Fountain, bo generalnie to też generuje ten repetytywny gameplay i takie poczucie beznadziei, że nieważne co zrobisz, albo Familiar generuje advantage i presję, albo wróci. I tak samo jak właśnie Dispute też po prostu dobiera karty. Więc może właśnie Blood Fountain jako bardzo dobry enabler. Wszystko dostaje psztyczek, ale Glee zostaje. Giant Wildfire nadal gra Familiarem. Może się rampić, I guess, w coś innego, czy coś tam, nie wiem. Awka tak jak była, tak jest. Po prostu wrzuci se, nie wiem, Kenku i Gear Seeker Serpenta. Z niebieskich deków według mnie nic nie trzeba przytykać, bo te deki są mało grywalne. I jakby... Więc zrobiłbym strategię a la psztyczek, wydaje mi się. No i wtedy, tak jak pisze Kusza, Mono Green Stompy, czy właśnie taka rampa 90% win rate. Bo rozumiem, że te bany twoje to nie wynikają z jakiegoś takiego przekonania, że któryś deck, któraś karta jest opresyjna, trzeba tego się pozbyć, albo właśnie jakiś kolor jest za słaby, trzeba by tam zdecydowanie jemu pomóc, tylko żeby zamieszać, żeby odświeżyć. Tak. Że ta meta jest taka za długo, nic się za bardzo nie zmienia. Tak, i jeszcze ewentualnie rozważyłbym karty, które bardzo uprawiają zamordyzm wobec tego, co można robić w formacie. Na przykład szaman, bo to po prostu, bo i tak ludzie grają brefu oponami i tak dalej. Myślę, że jest ok, żeby deki niektóre nie grały main deck mass removalu, szczególnie w formacie typu Pauper. A jeśli chodzi o artefakt landy, to według mnie jednokolorowych bym nie banował nigdy, bo tu bym zostawił ten element, bo to jest dosłownie odwrotnie to, co mówiłem, czyli sentyment starych kart i banowanie starych sentymentalnych, żeby zostawić nowe, to jest właśnie dokładnie coś, czego ja bym nie chciał robić. Prędzej bym zbanował brydże i zostawił jednokolorowe. Ale to już mogło być chyba za dużo, ale może nie wiem. Natomiast strategia dla psztyczek, to tak. Takich parę psztyczków, które by sporo zamieszały, te deki osłabiły, ale tak jak teraz oceniasz, ta meta jest dobra, jest ok, właśnie jesteś z niej zadowolony, zwłaszcza mając porównanie do innych formatów, gdzieś do Moderna, do Pioniera, do Standardu. Wiesz, mnie się podoba, bo ja ci teraz wam pokazałem 10 różnych wariantów wróżek, z czego 5 aktywnie testuję i rozkminiam, jak to ugryźć. I w ogóle, tak też mówiłem, że sama myśl monoblu wróżkowa idzie do przodu. Ja nadal rozkminiam jeszcze, jak to w ogóle jeszcze zoptymalizować tę talię, która teoretycznie istnieje w formacie od początku i w ogóle jest stara jak świat. Więc nadal jest przestrzeń na bardzo dużo rozkmin i mi to pasuje generalnie.
Mi pasuje to jak jest. I jak będzie no changes, to ja powiem is good, okej. Będą zmiany, ale to może wiesz, to też kwestia gracza moderna, który widział bany, unbany, przewracanie formatów do góry nogami generalnie non-stop i już mnie to nie rusza. Więc I Właśnie, ja guess. myślę, że w Pauperze by zapłonęły pochodnie, jakby tutaj taki wrócić format do góry nogami, mimo że pewnie raz i wartość tych kart jest niższa, to no jakby tam poleciały 5 deczków, nagle totalnie się stało, nie wiem, innymi, to myślę, że wzbudziłoby to bardzo duże emocje Ale w wiesz, community. właśnie też o to chodzi, że ja bym zbanował też te karty, które właśnie na przykład nie mają sentymentu za bardzo za sobą, nie? No okej, no Chrysalis, no okej, no I guess niektórzy zaczęli grać przy MH3, nie? Ale właśnie Krark Shaman to mógł być taki ewentualnie, tak? Ale właśnie Chrysalis, Fontanna, Perkusjonista, to są wszystko nowe karty. Więc tak naprawdę ja bym powiedział, wiecie co? A wróćmy do tego, co robiliśmy wtedy i było fajnie. I ja nie wiem, czy ludzie by nie wzięli głębokiego oddechu i powiedzieli, wiesz co? Chętnie, wiesz? Chętnie. Tak. A ostatnie pytanie może z tej serii w takim razie, czy coś byś odbanował, jakieś karty, które wylądowały na tej liście nie do grania, powinny wrócić? Dobra, ja sobie szybko otworzę banlistę. Dobra, ja też pokażę naszym widzom w takim razie. Dobra. Dużo Teraz jest, tak. 72 karty mamy zbanowane. Tak, ale to liczy te wszystkie dziwne, nie? Tak, jest też tak. Conspiracy. Więc oficjalne stanowisko zawodnika Unbans in front. Bonders Ornament. To, że to jest na banliście, jest w ogóle taka żenada, że to się w pale nie mieści. Natomiast jest to karta, która jak jest słaba, to w ogóle nic nie robi, a jak jest dobra, to jest, według mnie to jest w ogóle, no to jest fatalne, to jest gameplay. Więc to jest karta, której bym nie odbanowywał tylko dlatego, że nie chcę promować żenującego gameplayu. Ale prawdopodobnie można śmiało to odbanować, no bo come on, błagam was. 7 mana draw a card to jakby, no weźcie, no. Cloud of Fairies, no jest tam niby to ryzyko z familiarami, ale Cloud of Fairies to jest karta, która się skręca jak masz, no jak tylko masz Fairisy i masz sanktuary w stole, tam w sensie Bosslanda i jeszcze tylko masz discountera w stole, a potem wystarczy, że dograsz Archaeomancera i raptem dodasz Ghostly Flicker, to potem buu. No to imo 5 card combo humor gituwa. Znowu, musiałbym sobie sproksować, powiedzmy zgoldfishować parę razy, bo coś pewnie bym tam może znalazł, ale prawdopodobnie 5 card combo teraz się skręcają ze Snapem, Cloud of Fairies. Nie zdaje mi się, że jest problem, a we wróżkach to nawet nie wiem, czy bym grał 0 mana Fairy Miscreantem, ale może bym grał, nie wiem. Nie. Plating nie. Days nie. Fatalny gameplay. Według mnie argument fatalnego gameplayu jest ważny, jeśli chcecie mieć tak zwanych graczy, którzy grają w ten format. Więc Days odpada. Deciple według mnie, jak nie ma Atoga, to git. Chyba, że mi przypomnisz, dlaczego był zbanowany oryginalnie, bo ja tego nie pamiętam, nie było mnie. Jeśli pamiętasz. On dostał bana jeszcze właśnie przed moim dołączeniem do formatu, więc oczywiście no raz, że tak, no chyba combo z Atogiem. No to według mnie kombienie się po prostu. Według mnie humor gituwasz, jak Affinity chce sobie dodać one dropa, co nic nie robi, to niech se doda. Karty ale też jakiś tron? Nie? No to śmiało złamie Blood Fountain, stracisz 1 przeciwniku. Więc według mnie zdaje się Fall from Favor generalnie promuje bardzo toksyczny gameplay. Generalnie osoba ahead ma gigantyczny advantage, osoba behind kupa srańca. Makeshift Munitions spoko, czyli robię tak, one drop co nic nie robi, w two dropa co nic nie robi, nie widzę tego, nie wiem, dla mnie to jest strzelę z municji za 2 jak stracę permanent i musiałem wcześniej dograć 2, nie wiem, it's good. Frantic Search chyba nie. Ze wszystkich kart ze Stormem to możliwe, że Galvanic Relay mógłby być ok, ale możliwe, że też nie. Bo Storm to jest taka mechanika, jakby ludzie i tak grają Ruby Storm, jakoś się kręci, I guess.
Gitaxian Probe nigdy, Gash, słyszałem argumenty, że tylko jak foil by poleciał, nie wiem, może. 2 krarki, no jest coś takiego, no to co, Ternua, no w sensie, i to w której, znaczy I guess, ale to robicie co, tura 5, Disciple, Krark, nie wiem, tura 10 bardziej, Disciple, Krark, poświęcę 10 permanentów, 10 w ciebie, tracę no nie widzę tego, ale wierzę wam, że to było za dobre, bo jest na banliście. Mi się wygląda... No mogło być opresyjne, zwłaszcza jak tych dyscyplów było kilka, może tak nagle się też ich dało wstawić. No ale to dla mnie nie widzę problemu w tym po prostu. Mhm. Samo value z disputem? No w sensie jakie value, że dysputa ma dopisane lose one life? No come on! W ogóle oficjalna petycja, żeby gracze Paupera nie mogli używać słowa value. Ale to jest jakby osobny jeszcze temat. Dobra, nie zatrzymuj się na tym Disciple. Tak, tak jak dobra, powiedziałem, już zostawiam. nie Jest wiem, na banliście, nie odbanowujemy go. Nie wiem czemu był zbanowany, tak se gadam, bo gram w ten format 3 miesiące, przypomnę. Więc Gash raczej nie, High też generuje takie gry, hymn i znam osoby, które chcą odbanować hymn i są wybitnie odklejone. W ogóle wybitnie odklejone. Swift Spearka, wierzę wam, że była za dobra, nie grałem w tym formacie, ale może faktycznie kiedy nie ma Fatal Pusha w formacie, to może być trochę ciężko, bo nie ma żadnego one mana removalu, który by się fajnie z tym wymienił i jest pewien tension, jest ciężko. Sanctuary, wierzę, znowu ten sam problem lupowania czegoś wiecznie, słaby gameplay. Drake, myślę, że humor gituwa. Prophetic Prism też humor gituwa. Sinkhole, pozdrawiam graczy od Hymn Tuturak. Sojourner's Companion. Nie grałem za czasów Companiona, może jakby zbanować Familiara, oddać Companiona, niech mają Sechopejszynów 2. I tam tak rzucanie było potem 8 merów na 7 merów. I tam Treasure Cruzik, no to też odpada. Myślę, że odpada. Także to jest moja opinia tak na teraz, przy czym nie tracę za dużo energii myśląc o unbanach i w ogóle myśląc o tym, co się stanie, bo jakby mam zerowe value w próbowaniu predykowania, nie chce mi się zgadywać. Zobaczę w poniedziałek, dostosuję się i będzie fajnie. Super, Skóra, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jesteśmy już 1,5 godziny, tak jak mniej więcej się umawialiśmy, więc chyba będziemy dobijać do brzegu. Moje tylko ostatnie pytanie. Za 2 tygodnie Common Poznań. Jedziecie? No oczywiście, że jedzie Gra Magic Podcast plus Sodek. Oczywiście, że jedzie. No to mega. To mega w takim razie. Ja jeszcze w takim razie kilka ogłoszeń. Tobie, Skóra, dzisiaj bardzo dziękuję. Fajny to był odcinek. Myślę, że też pewne emocje obudziliśmy, zwłaszcza tymi ostatnimi komentarzami o banach i unbanach, ale i cały segment o wróżkach mi się bardzo podobał, więc w takim razie żegnam się z Tobą. Bardzo Ci dziękuję za udział w Pauper Dojo i do zobaczonka. Dzięki, cześć. No i słuchajcie, w kilku słowach na koniec w takim razie, tak jak już padło za 2 tygodnie Common Poznań, to już jest bardzo blisko. Wiem, że zapisanych jest w tym momencie 48 osób na sobotę, więc zbliżamy się powoli do tych 64, tam 65, żeby jeszcze jedna runda doszła. Ja głęboko wierzę, że tyle osób będzie, wszyscy czekają z zapisami pewnie gdzieś na ostatnie dni. No to moja prośba, nie czekajcie, zapisujcie się, niech ta lista rośnie, zwłaszcza, że chyba można te bilety odebrać w ogóle na miejscu. Może i tak, więc warto zarówno na sobotę, jak i na niedzielę. Tu widzę, że nie wyświetlają się linki, bo nie odblokowałem i wszędzie są 3 gwiazdki. Dobra, to będzie poprawione. Waldek pyta, czy jednodniowy main event. Tak, Common Poznań, tak, w sobotę to jest main event, wtedy gramy cały turniej. Na ten moment jest to 6 rund, ale myślę, że będzie 7. I po 7 rundach Swissa jest top
top 8. W niedzielę natomiast jest turniej trio. Też już jest kilkadziesiąt osób zapisanych, więc będzie kilkanaście drużyn na pewno, a może będzie i więcej. No, w Katowicach to był z kolei turniej, który się całkowicie wyprzedał. Wszystkie miejsca na trio poszły. Będą dodatkowe turnieje, będzie Cube, będą jeszcze poboczne jakieś wydarzenia, więc dużo niespodzianek, naprawdę. Wiem, że też mamy trochę sponsorów i Wilczek dorzucił sporo nagród, na pewno będą znowu tokeny od Van Lubowa, więc warto będą nasze te boostery Pauper Masters, no więc krótki apel, ściągajcie w takim razie, ściągajcie do Poznania, tam się zobaczymy. Kolejny ważny turniej, czyli Common Poznań. A dzisiaj to wszystko. Jeszcze powiem, za tydzień odcinek ważny, to jest ostatni odcinek przed właśnie Commonem w Poznaniu, więc będzie trenowane. Odcinek poprowadzi Kusza, a jego gościem będzie właśnie Tomasz Sodomirski, czyli Sodek. Wierzę, że zarówno pogadają o Pauperze, będzie to już po banach, może i też to skomentują, może omówią trochę właśnie przygody na Paupergedonie, no bo tak jak mówiliśmy, Sodek top 23, Kusza też day 2, no i zagrają ligę. Czym zagrają ligę? Nawet jeszcze nie wiem, więc wam nie będę spoilerował, chyba że Kusza napisze na czacie. No niemniej tak, za tydzień Sodek gościem Kuszy, gorąco zapraszam, za 2 tygodnie Common Poznań, a na dzisiaj to wszystko w takim razie. Bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w Pauper Dojo.